Witajcie w Limanowej na trasie najdłuższego w Polsce wyścigu górskiego. Przywieźliśmy tutaj 7 samochodów i jedną niespodziankę. Za chwilę o tej niespodziance, ale przedstawię Wam bohaterów naszego dzisiejszego materiału. Audi S1, jeden z najmocniejszych małych samochodów, moc 231 koni mechanicznych i napęd na 4 koła. Mamy nowego Leona Cuprę, który jest podobno królem Nürburgringu wśród samochodów przednionapędowych. Zobaczymy, jak poradzi sobie na tym podjeździe. Fantastycznie wyglądający Peugeot RCZ-R, 270 koni mechanicznych z zaledwie 1600 cm3 pojemności. Kolejne dwa samochody, bardzo ciekawe, wyglądają podobnie, bo mają niebieski kolor i zbliżone kształty nadwozia. Mają turbo doładowane silniki 300 koni mechanicznych, BMW M235 i nowe Subaru WRX STI. Nie mylić z Imprezą, bo Subaru zmieniło to nazewnictwo niedawno. No i dwa bardzo mocne samochody. Jaguar F-Type Coupe z 550-konnym silnikiem, 5-litrowym z doładowaniem i Porsche 911 Turbo S, 560 koni mechanicznych i napęd na 4 koła. Ale to nic przy samochodzie, który chciałbym Wam teraz pokazać. To jest Audi Quattro, auto przygotowane specjalnie do wyścigów górskich. Ten samochód zrobi referencyjny czas przejazdu. Za kierownicą usiądzie pan Wojciech Bełtowski, właściciel tego samochodu i świetny kierowca wyścigowy. Audi Quattro Bełtowskiego to replika legendarnej rajdówki grupy B. Ten egzemplarz dzięki wielkiej turbosprężarce ma 520 koni i 680 Nm. Auto waży nieco ponad 1100 kg, co daje najlepszą relację mocy do masy w naszym zestawieniu. Jeśli połączyć to ze stałym napędem na 4 koła i wyczynowymi oponami, mamy pewniaka, który będzie dla nas punktem odniesienia i pozwoli oszacować, jak blisko nowym sportowym samochodem do wyczynowych maszyn. Z podjazdem o długości 1,8 km kierowca rozprawił się w równe 58 sekund, ale nie obyło się bez walki, bo przy dużych prędkościach asfalt górskiej próby okazuje się nierówny i zdradliwy. Teraz czas na cywilne maszyny. Zaczynamy od najwolniejszych. I tu pierwsza niespodzianka. 300-konne Subaru WRX STI, także z mocnym turbo i napędem na wszystkie koła, nie wzbudziło naszego zaufania na podjeździe. Winimy za to niepasujące do tego auta zwykłe opony Michelin, które nie były w stanie przenieść momentu na asfalt i powodowały nieprzyjemne uślizgi w zakrętach. Czas minuta i 5 sekund. Szkoda, bo był potencjał na lepszy wynik. Identyczny czas wykręcił o 30 koni mechanicznych słabszy Peugeot RCZ-R. Jego przedni napęd uzupełniony szperą od razu pozwalał na maksymalne wykorzystanie możliwości auta. Silnik 1.6 z łagodnie działającą turbiną dostawał lekkiej zadyszki pod górę, ale ogólnie samochód spisał się świetnie. To jeżdżący dowód na to, że sztywna belka w konstrukcji tylnego zawieszenia nie przeszkadza w szybkiej jeździe po zakrętach. Kolejna niespodzianka. Audi S1. Trochę podśmiewaliśmy się z nawiązania do legendarnego Quattro, ale gdy wsiedliśmy za kierownicę, doceniliśmy pracę inżynierów. Tu także mamy napęd na wszystkie koła, który pozwala do maksimum wykorzystać potencjał silnika. Tylne zawieszenie przerobione zostało na wielowahaczowe, co znacznie poprawiło prowadzenie A1. Czas minuta 3 sekundy i 30 robi wielkie wrażenie. A to już klasyka gatunku. Tylny napęd, mocny silnik z przodu i nadwozie coupé, czyli BMW M235i. Świetnie zestrojona elektronika sterująca ESP i kontrolą trakcji pomaga w opanowaniu ponad 300 koni na asfalcie. Czas minuta, 2 sekundy i 40 to niezły wynik, a do tego można się tym samochodem dobrze pobawić.
Do Limanowej dotarła bardzo ważna wiadomość. Leon Cupra nie jest już królem Nürburgringu wśród przednionapędowych aut. Został zdetronizowany przez Megane 275 Trophy R, ale na trasie wyścigu górskiego pokazał się ze świetnej strony, pozwalając od razu jechać na 100%. Czasem minuta, 2 sekundy i 0,3 zaskoczył wszystkich, ale i potwierdził swoją skuteczność na wymagającej trasie. Spora w tym zasługa dopracowanego zawieszenia i szpery. Wkraczamy w świat wielkich mocy i wielkich emocji. ...550-konny Jaguar F-Type R z napędem tylko tylnej osi to narwiste zwierzę. Gdyby nie świetne ESP, nie wróciłby z Limanowej o własnych siłach. Ten samochód wymaga silnej ręki i zdecydowanego stylu jazdy. Wyrywa się i wierzga na wszystkie strony, ale połyka asfalt w niesłychanym tempie. Trasę podjazdu pokonał w czasie 59,6 sekundy. Tylko 1,6 sekundy wolniej niż Audi Quattro. Imponujący wynik. Jego wadę, czyli uciekający tył, można przekuć w zaletę i nieźle się przy tym bawić. A to już cichy faworyt naszego zestawienia. Liczyliśmy na najlepszy czas, ale turbo przestało ładować i musieliśmy zadowolić się spokojnym przejazdem bez dachu. Szkoda, bo Porsche miało okazję błysnąć w Limanowej. Po pełnym wrażeń dniu wybraliśmy się na przejażdżkę po fantastycznej okolicy, żeby zebrać myśli i podsumować nasz test. No tak, znowu pora trochę popracować po ciężkim dniu. Cały dzień jeżdżenia po zamkniętym odcinku wyścigu górskiego za nami. Bardzo wiele ciekawych obserwacji. Po pierwsze rozczarowanie z powodu awarii Porsche, które przestało ładować z turbosprężarek i nie mogliśmy zmierzyć czasu. Po drugie duże zaskoczenie Jaguara, który okazał się tylko minimalnie wolniejszy od Audi Quattro pana Bełtowskiego. A po trzecie, to co dla nas było jeszcze większym zaskoczeniem, to to, że takimi hatchbackami jak Leon Cupra czy Audi S1 jesteśmy w stanie, wsiadając do nich po raz pierwszy, pojechać szybciej niż na przykład imprezą STI WRX. Ale to wcale nie znaczy, że Subaru jest złym samochodem. Po prostu wymaga trochę lepszego, bardziej wprawnego kierowcy. No i tak się zastanawiam, gdybym miał wybrać jeden samochód, żeby wrócić nim do domu, który by to był? I jeszcze się trochę pozastanawiam, a wy sobie na nie popatrzcie.